Beduini to ludzie pustyni, szczycący się od 8000 lat swoją wolnością i możliwością przemieszczania się z jednego końca pustyni na drugi. Mieszkają sobie sezonowo. Właściwie najczęściej przenoszą się 2 razy do roku. Na zimę idą w pustynię, a na lato, jak jest hardkorowa temperatura, to schodzą sobie w pastwiska i góry, żeby tam pasły się owce, kozy, czy jak niektórzy mają wielbłądy. Tak wygląda życie na pustyni, znaczy na pustkowiu w górach, z kozami i owcami, śpiąc w jaskini, pijąc cały dzień herbę i paląc lulki. Jakieś 5 dni dostaje szamę z wioski i sobie tak tu siedzi cały sezon, śpiąc w jaskini. Proste życie na stepie. Wszystko w obozie oparte jest zazwyczaj o namioty i namiot główny. Taki właśnie namiot, w którym stoję, to namiot główny beduiński. Tutaj dzieje się właściwie cała kulturalna część życia. Tutaj spotykają się na herbę, tutaj palą szisze, tutaj chillują i ładują telefony. I oczywiście klachy, tańce i swawole. محدش عايز يقول تعالى انت يا سلام يا خلاني تعبانين رقبه طويل محدش كان ولا تعبان. W tym namiocie wszyscy są witani jak równi. Zresztą stare beduińskie przysłowie mówi, że w namiocie schronienie znajdzie nawet najgorszy wróg. Tradycyjna metoda przygotowywania żarcia po beduińsku. Wszystko wciepuje się do piasku, właściwie beczki w piasku. Przykrywa na 2 godziny szmatą i to sobie tam wolno dochodzi do siebie. To znaczy zazwyczaj warzywa, jakieś mięcho, a potem po 2 godzinach wyciąga się i wszystko jest przepyszne, parujące i ino palce lizać. Od Arabów różnią się tym, że żyją jako koczownicy, jako całkowici nomadzi, nieprzerwanie od wielu wieków. Żyją dalej w plemionach i w plemiennych strukturach. Mają patriarchalne podejście do starszyzny i wierzą w poligamię. Dzielą się na parę kategorii. Są beduini, którzy hodują tylko owce, są beduini, którzy hodują tylko kozy i beduini, którzy hodują wielbłądy. I ci od wielbłądów podobno mają najwięcej szacunku na dzielni, bo wielbłądy są największe, najdroższe i są darem od Allaha według wierzeń z Koranu. Dlatego, że zawsze dostarczają pożywienia, znaczy się mleka, nawet w najgorszych warunkach. Jedzą wszystko i przemieniają to w mleko. Tak więc beduini i wielbłądy idą w parze już od ponad 3000 lat. Kobiety zazwyczaj zajmują się mniejszą zwierzyną. Jeśli już patrzeć na przeciętne beduińskie domostwo, zazwyczaj kobieta ma prawo do opieki nad owcą albo kozą, a wielbłądy są typowo męską sprawą. Mi beduini kojarzą się z pustyni w puszczy i krzyczeniem jala jala i egzotycznymi klimatami, które całkowicie odbiegają od przeciętnej polskości. W naszych czasach mało już jest tych beduinów, którzy latają tylko z wielbłądami, bo po co? Kiedy wkoło dobrodziejstwa XXI wieku, to znaczy samochody, smartfony i nawet jak tutaj widzimy telewizor na pustyni napędzany akumulatorem samochodowym. Wszystko to się łączy w jakiś taki dziwny sposób z tradycyjnymi herbatkami, spaniem w namiotach i kozami i owcami, które beczą sobie w koło. Do XXI wieku pozostało niespełna 20 milionów beduinów żyjących na całym świecie. Większość z nich jest teraz w Sudanie, a w Jordanii zostało niecałe 300 000, co i tak jest sporym kąskiem całej populacji kraju. Większość kręci się w okolicach właśnie pustyni u Wadi Rum, gdzie teraz sobie siedzimy. Więc w takim kraju, który dąży do bycia technologicznie zaawansowanym, ludzie dalej żyją na pustyni i pędzą sobie kozy i owce i wielbłądy.
taka sprzeczność rozwojowa trochę. Ale mają przy tym smartfony, dostęp do Facebooka, YouTube'a i puszczają sobie piosenki z boomboxów. Mówi się, że mężczyzna beduiński jest spełniony, jeśli jest ożeniony z co najmniej 2 kobietami, ma oko do ładnych kobiet i oko do ładnych i wytrzymałych wielbłądów. To najważniejsze. Ciekawe, czy mam oko do ładnych wielbłądów. Niby są muzułmanami szyickimi, ale nie widać, żeby byli jakoś szczególnie praktykujący. Właściwie nie widziałem jeszcze ani jednego beduina, który by się modlił, a na pustyni jesteśmy już praktycznie 3. dzień. Tak więc mają praktyczne podejście do życia, na to by wychodziło. Bycie beduinem wiąże się z byciem spragnionym i głodnym przez większość czasu, większość życia właściwie. W każdym razie cała ta grupa ludzi, bo ciężko ich nazwać grupą etniczną, jest przyzwyczajona do życia w ciężkich warunkach pustynnych. Tak więc, gdy XXI wiek uderzył, od razu zaczęły się udogodnienia transportowe i zaczęli sobie przywozić wodę na pustynię, żarcie dowozić raz na jakiś czas. I całe te trudy ustąpiły. W każdym razie sami beduini twierdzą, że są bardzo leniwymi ludźmi. Wczoraj nawet z jednym gościem gadałem, to mówił, że jakby mógł, to by leżał do góry palnikiem cały dzień. Tylko by jadł i pił i popalał sziszę. I tak to widać, że cenią tutaj swój czas. Nigdzie się nie śpieszą i ogólnie chill out chyba całe życie trwa w najlepsze.